czajnikowy.pl. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać herbatę niebieską, ale nie tą niebieską, którą już Wam pokazywałem, czyli oolonga, ponieważ jak wiecie, herbata oolong niebieska tak naprawdę nie jest niebieska. W sensie jej liście nie są niebieskie, napar nie jest niebieski, w sumie nic tam nie jest niebieskie. Niebieska jest nazwa. Ale jest coś, co naprawdę jest niebieskie i coś, co potocznie nazywamy herbatą niebieską, ponieważ to z kolei jest niebieskie, ale nie jest herbatą. Więc mamy herbatę, która jest herbatą, ale nie jest niebieska i mamy herbatę, która nie jest herbatą, ale jest niebieska. Czyli jest ziółkiem. Napar ziołowy, herbatka z ziółek, herbatka z takich niebieskich kwiatuszków. Co to jest? Klitoria ternateńska albo butterfly pea, czyli taki groszek, takie kwiatki takiego groszku, tak jakby. Jest to coś, co u nas jest jeszcze mało popularne, ale zaczyna być popularne właśnie przez swoje bardzo charakterystyczne cechy, czyli przez swoją niebieskość, ponieważ jest to zupełnie naturalne, niebarwione i daje bardzo intensywnie niebieski kolor. No, zanim szerzej omówimy, może po prostu pokażemy, o co chodzi. Uwaga, wsypujemy nieco kwiatków, ten też. Zalewamy wrzątkiem, bo to zioło, nie jest to herbata, nie musimy się martwić. I spójrzcie. Już widać, a jeszcze się nie zaparzyło, już widać, że zaczyna to wyglądać dziwnie. Ten kolor jest wręcz toksycznie niebieski, syntetycznie niebieski. Wygląda, jakby ktoś wypłukał pędzelek z farbki, nie macie takiego wrażenia? Jest to dziwne, jak na napar. Nie spotkałem do tej pory rośliny, która by się naparzała w taki niebieski sposób. I nie tylko ja, ponieważ Azjaci właśnie przez ten kolor docenili klitorię i stosują ją jako barwnik spożywczy. Co można zrobić? A na przykład można ugotować ryż z dodatkiem tych kwiatków i powstaje nam niebieski ryż, z którego możemy robić różne niebieskie ryżowe rzeczy. Ciasteczka, kuleczki, cokolwiek. Można używać tego w ogóle tak jak innego barwnika. Można robić właśnie niebieskie napoje, niebieskie drinki bez dodawania sztucznych barwników. No i przede wszystkim można się cieszyć może nie jakimś bardzo wyszukanym smakiem, ale za to fajnymi właściwościami prozdrowotnymi, bo oczywiście każde zioło ma jakiś wpływ na nasze ciało. Taka klitoria również, spójrzcie, no jak atrament. Bardzo smurfowy kolor. Taka klitoria ma również wpływ na nasze ciało. Przede wszystkim jest dezynfekująca, bakteriobójcza, przeciwbólowa. Wręcz znalazłem napis gdzieś, że jest znieczulająca do tego stopnia przeciwbólowa. Tylko właśnie, nie wiem, czy po prostu wypicie wystarcza. Bardzo się ceni ją również za właściwości takie uspokajające, antydepresyjne. Pomaga zasnąć, zwalcza stany lękowe. Przypisuje się jej za to również masę właściwości, które no gdzieś tam ktoś w jakiś sposób potwierdził, ale nie znalazłem osobiście takich badań naukowych, które by to potwierdziły. Między innymi na przykład uważa się, że ona sprzyja porostowi włosów i zapobiega przed wypadaniem włosów. Poprawia podobno też wzrok. Przeróżne rzeczy można znaleźć na ten temat. Spójrzcie sami, jak bardzo niebieski jest ten kolor. A naprawdę nie wziąłem zbyt wiele tych listków. Okazuje się, że no, jako barwnik ma to naprawdę potencjał. To jest prawie że atrament. Myślę, że można by tym malować. Wracając do samych zastosowań tej rośliny, można z niej przygotować, co powszechne w Azji, taki napój powitalny oraz można zrobić to na zimno, ponieważ jest taka wersja, powiedzmy, takiego klitoriowego iced tea, gdzie dodajemy poza lodem również cytrynę. Jaki jest efekt? Gdy dodamy cytryny do takiego niebieskiego barwnika, powstaje nam kolor różowo-czerwony nawet, fioletowawy. Jest to proces związany bardziej z pH, może pamiętacie ze szkoły, prawda? Odczyn pH zmienia kolor. Nie jest to kompozycja kolorów, bo można by pomyśleć, że cytryna jest żółta, więc jak dodamy czegoś żółtego do czegoś niebieskiego, to razem da to kolor na przykład zielony. Tutaj bardziej musimy się spojrzeć na to chemicznie niż kolorystycznie. Możemy zatem eksperymentować, robiąc różne kolorowe napoje i, uwaga, kosztujemy. No powiedziałbym wyśmienite, ale jest specyficzne. Przypomina trochę
trochę jakby kalafior, ale jest takie ziołowe, ale nie jest to złe, nie o to chodzi, ale dziwne. No, zdecydowanie wolę nasze miejscowe zioła. Myślę, że przede wszystkim chodzi o właściwości prozdrowotne i o ten szalony kolor. Ciekawostka na koniec. Skąd wzięła się nazwa klitoria? Okazuje się, że tutaj może tego nie widać, bo mamy te kwiatuszki takie wysuszone i malutkie, ale jeśli sobie znajdziecie w internecie, jak wygląda ta roślina, gdy rośnie, to zauważycie, że kwiatek tego groszku mógł się skojarzyć tym, którzy wymyślali tę nazwę, z kobietą, a właściwie z pewną częścią kobiety. W każdym razie ta nazwa do tego nawiązuje. Ciekaw jestem, czy wy pijacie, czy macie pomysły na niebieską herbatę i czy w ogóle wam to smakuje i podoba wam się ta koncepcja. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.